W 2012 roku odsłonięto ten pomnik. Upamiętnia on postać wyjątkowo ważną w dziejach uczelni. Hugo Kołłątaj to twórca reform, które zmodernizowały uczelnię. Z jego inicjatywy powstało Kolegium Fizyczne. Dzisiaj ten gmach nosi miano Kolegium Kołłątaja. Nauki fizyczne nauczane są w zupełnie innym miejscu, a w tym budynku króluje humanistyka. To właśnie w tym gmachu znajduje się imponująca kolekcja należąca do Pracowni Nauk Pomocniczych Historii i Źródłoznawstwa Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiejszy ekspert odpowie na pytania, jakie jest znaczenie kolekcji odlewów pieczętnych oraz kiedy zaczęła powstawać ta imponująca kolekcja. Doktor habilitowany Wojciech Drelicharz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu Historii UJ, mediewista. Do głównych obszarów zainteresowań naukowych należą źródłoznawstwo, historiografia wieków średnich, heraldyka, paleografia, epigrafika. Autor książek Annalistyka Małopolska od XIII do XV wieku, kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim, laureat licznych stypendiów, w tym rządu Republiki Francuskiej, Fundacji Nauki Polskiej, Fundacji Lanskorońskich, wieloletni prezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, były członek Komitetu Nauk Historycznych przy PAN, inicjator i uczestnik licznych objazdów epigraficznych po Ukrainie i Białorusi, redaktor serii wydawniczej Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie. Otrzymał od prezesa IPN wyróżnienie Semper Fidelis za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Zakład Nauk Pomocniczych Historii słynie z przebogatej kolekcji artefaktów. Jakie są początki tego zbioru i początki samego zakładu? Zakład, który znosił dawniej różne nazwy, katedra, seminarium i gabinet, obecnie pracownia, powstał formalnie w 1891 roku. No, to jest taka data umowna. Ona nie jest całkowicie odpowiadająca rzeczywistości, ale wtedy prywatny docent Stanisław Krzyżanowski zaczął głosić wykłady z nauk pomocniczych historii na naszym uniwersytecie. Dla zilustrowania swoich wykładów i zajęć, które prowadził również z paleografii, gromadził zbiory najpierw dokumentów. Od tego zaczął. Trzeba też powiedzieć taką bardzo ważną sprawę, że powstanie zakładu i tego zbioru, którego część będziemy oglądać, ona nie jest oderwana od rzeczywistości. W XIX wieku powstało kilka instytucji w Europie zajmujących się badaniami nad dawnymi wiekami, gromadzeniem zbiorów, kształceniem archiwistów, specjalistów do badań średniowiecza, ale również późniejszych wieków. To były monumenta Germanii Historyka. W Niemczech instytucja stara, powstała jeszcze w 1819 roku, istniejąca do dzisiaj, czy École des Chartes, powołane we Francji przez Ludwika XVIII, istniejącego, i ta szkoła istnieje też do dzisiaj, czy Instytut für Österreichische Geschichte w Wiedniu, Teodora Zickla, powołana przez
Leona XIII, Pontificia Scuola di Paleografia e Diplomatica w Rzymie, która przygotowuje specjalistów do tej pory. Nie tylko dla państwa watykańskiego, którego wtedy jeszcze nie było, ale dla całej Italii. W Polsce takiej instytucji nie było. A misją Chrzanowskiego było stworzyć podobną instytucję dla Polski. Stąd pamiątki, stąd gromadzenie dokumentów, ale takie jeszcze jedno pytanie, bo ta kolekcja jest tak imponująca, ale słynie między innymi z odlewów pieczęci. Jakie jest znaczenie właśnie odlewów pieczęci dla badań historycznych? Chrzanowski zaczął od gromadzenia dokumentów. Tych dokumentów obecnie jest kilka tysięcy, ale kiedy w 1910 roku powstał tak zwany gabinet nauk pomocy historii, czyli instytucja, która gromadziła różnego typu właśnie artefakty przydatne dla pracy i naukowej, i pracy dydaktycznej, wtedy pojawiły się różnego typu inne zabytki, między innymi takie jak pieczęcie czy oryginalne dokumenty. Ale właśnie zacznijmy od pieczęci. Pieczęcie, które widzimy tutaj, to jest część kilku zespołów zbiorów Zakładu Nauk Pomocy Historii. Te mosiężne odlewy pochodzą ze zbioru Franciszka Pietosińskiego. One były publikowane w książce, którą tutaj widzimy. Tak. Natomiast te odlewy gipsowe to są odlewy pochodzące ze zbiorów Paula Fodenhauera. To są pieczęcie śląskie, wydane przez niego jeszcze w drugiej połowie XIX wieku, które znalazły się w naszym zakładzie dopiero po II wojnie światowej. Ale oczywiście oprócz tego mamy również cały zespół pieczęci, odlewów pieczęci w różnego typu innych materiałach, w cynku, w folii, plastelinie, tak zwana cynkofolia. Są to zarówno neratywy pieczęci, jak i odlewy. Odlewy tych pieczęci, jak i matryce do odlewania. Czyli jednym słowem mamy odlewy pieczęci w mosiądzu, w gipsie i możemy tutaj podziwiać imponujący zespół pieczęci, czy to królewskich, czy książęcych, a nawet rycerskich. Tak. Ten zespół, który tutaj widzimy, to jest zespół liczący 767 sztuk ze zbiorów Franciszka Pietosińskiego. Przedstawia ten zespół pieczęcie książęce, królewskie. Tutaj oczywiście widzimy tylko pieczęcie wybrane, również właśnie pieczęcie rycerskie, czy przygotowałem również pieczęć księcia Witolda, dla takiego porównania z całością zbiorów. W zbiorach Zakładu Nauk Pomocniczych Historii znajdują się także wyjątkowe dokumenty pergaminowe. Jakie są najcenniejsze elementy tej kolekcji? Obecnie zakład posiada 84 oryginalne dokumenty, począwszy od samego początku XIII wieku po początek XX wieku. Z tych dokumentów wybrałem tutaj kilka. Pierwszy z nich to dokument Konrada Mazowieckiego z 1238 roku,
który w rzeczywistości powstał później, jest tak zwanym falsyfikatem, ale przywieszono przy nim oryginalną pieczęć tego księcia. Inne dokumenty to nobilitacja z 1678 roku Borettiniego z piękną bordurą w postaci herbów ziemskich oraz dokument miasta Norymbergi dla Witasfosza, w którym informuje, że zakupił on kamienicę w 1699 roku w tym mieście. Ten dokument jest zaopatrzony również w pieczęć. Te dokumenty pochodzą z kolekcji barona Rastawińskiego. Mamy również tutaj dokumenty Kazimierza Wielkiego z 1369 roku, fundatora pierwszego naszego uniwersytetu i dokument oryginalny z oryginalną pieczęcią Władysława Jarieły z 1394 roku. Czyli wyjątkowy i bardzo cenny zasób dokumentów pergaminowych, ale jeśli chodzi o warsztat historyka, także bardzo dużą rolę odgrywają mapy i geografia historyczna. Jak wygląda zasób map znajdujący się w kolekcji nauk pomocniczych historii? W okresie międzywojennym istniał plan wydania podobizn najstarszych map ziem polskich w wydawnictwie pod tytułem Monumenta Polonie Cartographica. To wydawnictwo niestety nie zostało uwieńczone, ponieważ w czasie okupacji materiał zgromadzony przez Karola Buczka, który miał wydawać te mapy, został zniszczony przez Niemców. Ale chciałbym tutaj pokazać kilka map, które prezentują z jednej strony ten najstarszy zasób polskiej kartografii w naszych zbiorach, jak i to, co robili, udało się dokonać w okresie międzywojennym. Zacznę od tej drugiej części, mianowicie od mapy województwa krakowskiego. To jest mapa opracowana przez Władysława Semczowicza. Dzieło w zasadzie, które się nie doczekało nowszego opracowania, wzorcowe. Gdyby nie koleje historii, pewnie mielibyśmy takich map więcej. Jeśli chodzi o te mapy staropolskie, to widzimy tutaj dwie mapy ze zbioru map ziem polskich Jana Ricci Zanottiero z początku lat 70. XVIII wieku. I mamy tutaj między innymi naszą stolicę, Warszawę. Jak wyglądała wtedy. Widzimy Wisłę, i Warszawę. Lewobrzeżną, prawobrzeżną Pragę w XVIII wieku. A tutaj przekrój ziem polskich. Od zachodu aż po Witebsk i Smoleńsk. Karol Buczek wydał jedynie taki zarys dziejów kartografii, w której reprodukował fragmenty tych map, które chciał wydać w owym wydawnictwie. I jest to wydawnictwo również
bardzo cenne, ponieważ jest to książka i dla studenta, i dla docenta. A biorąc pod uwagę zbiory Zakładu Nauk Pomocniczych Historii, studenci mają naprawdę wyjątkowe szczęście, że mogą uczyć się i obcować z tak wyjątkowymi zabytkami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Studenci Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, poznając przeszłość, mają niepowtarzalną szansę przebywania w historycznych gmachach. Ten na realia uniwersyteckie jest stosunkowo nowy, pochodzi raptem z końca XVIII wieku. Ucząc się sfragistyki, przyszli adepci historii bazują na imponującej kolekcji odlewów pieczętnych. Poznając tajniki dyplomatyki, mają kontakt z średniowiecznymi dokumentami pergaminowymi. Przebogate zbiory pracowni nauk pomocniczych historii i źródłoznawstwa służą kolejnym pokoleniom studentów i naukowców. Stanisław Krzyżanowski, który rozpoczął gromadzenie tej kolekcji, czy Władysław Semkowicz, który kontynuował jego dzieło, to postacie mistrzów uniwersyteckich, o których należy pamiętać.